Burza i Hazy. Witamy na Szkocji! Szkocja uzależnia. Po niecałych 2 latach wracamy do tego pięknego kraju. Tym razem na trochę krócej, ale z tymi samymi oczekiwaniami. Odetchnąć od dźwięków miasta, znaleźć trochę spokoju i znaleźć wolność, o którą w dzisiejszych czasach tak ciężko. Wystarczy tylko przekroczyć granicę, a już wszystko wydaje się inne. Kraj, w którym idzie się zakochać niezależnie od pogody. Dla nas to jest skarb, za którym będziemy tęsknić i do którego będziemy wracać. Surowość, dzikość i nieprzewidywalność. Ahoj przygodo! Siemaneczko, witam Państwa serdecznie, witamy na Szkocji. Jakiś czas temu dojechaliśmy do Szkocji, znajdujemy się na kępowisku Glen Nevis. Po prawej znajduje się rzeka Nevis, a za nami znajduje się góra Ben Nevis, czyli najwyższa góra Wielkiej Brytanii, na którą jutro się będziemy wybierać. Weekend zapowiada się naprawdę fajnie, jest nie najgorsza pogoda, mamy fajny plan, który postaramy się zrealizować. Zapraszamy na odcinek. Obeznaliśmy się tutaj w terenie i właśnie wybieramy się na spacerek. Idziemy do miejscowości, uwaga, psiak kręci mi się pod nogami. Idziemy do miejscowości Coel, gdzie znajduje się wrak statku i jest to bardzo fajne miejsce, gdzie jest bardzo fajna perspektywa na Bena Nevisa. Można zrobić fajne ujęcia, fajne zdjęcia. Pamiętacie, jak byliśmy na Glenfinnan Viaduct? Dokładnie tutaj stacjonują te pociągi parowe. To są te pociągi z Harry'ego Pottera. Jeszcze para z niego leci. A tutaj pewnie jest węgiel do zasilania tej lokomotywy. O, no znaleźliśmy skurczybyka, gdzie on tutaj stacjonuje. Znajdujący się w miejscowości Corpek, Old Bow Cowl został zbudowany w 1975 roku. I utknął tutaj na mieliźnie w 2011 roku w wyniku burzy. Mieści się na kamienistej plaży tuż u brzegu jeziora Loch Ale. Jest to świetne miejsce na jakieś zdjęcia na Instagram, na lot dronem. Tutaj co chwilę latają jakieś droniarze. W tle dumnie prezentuje się najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii, Ben Nevis. I za nim rozciąga się piękny widok na Loch Ale, który po prostu w słoneczku tworzy taką miejscówę na relaksik z krystalicznie czystą wodą. Wygląda naprawdę przewspaniale. Ale co ja tutaj będę mówić z takiej perspektywy, skoro Bartek może nam to pokazać z góry. Black Currant i Vanilla Porter. Takie dzisiaj lokalne przysmaczki. Super, że dalej oglądacie! Teraz specjalnie dla Was, Hazy, obiegniesz drzewo! Obiegnij! Piękny piesek! Łap! Super! Jesteście świetni! Dzień dobry kochani! Drugiego dnia naszej przygody w Szkocji. Dziś, tak jak obiecywaliśmy, zabieramy Was na najwyższy szczyt Wielkiej Brytanii. Będziemy dzisiaj wspinać się na Bena Nevisa. Zobaczymy, czy piechor da radę. Jest to jej pierwszy wypad w góry. Wcześniej była na takich małych pagórkach na Cotswolds. Słoneczko świeci, jest trochę chmur, więc będzie taka mieszanina. Nie będzie za ciepło, nie będzie za chłodno. Bartuś pozbierany, psi przewodnik. Siemano! Ruszamy z Glen Nevis Youth Hotel.
Jest to trasa idealna dla psów. Co prawda psy trzeba trzymać na smyczy. I tak też zrobimy. Banana Visa zdobywaliśmy już 5 lat temu, w 2018 roku, ale wtedy tylko robiliśmy takie drobne pamiątkowe filmiki dla siebie, a teraz chcielibyśmy się z wami podzielić tymi pięknymi widokami. Szlak powoli zaczyna się już unosić w górę. Mamy takie wielkie kamienie, ale nie jest jakoś zbytnio wyboiście. Słońce grzeje mega. Jak wczoraj było chmurzyście, tak dzisiaj mamy normalnie mimo chmur ciągle pełne słońce. Martyś, jak tam piechorek? Trochę ciągnie. Trochę ciągnie? Kurczywyk. Ona chce iść z wszystkimi, tylko nie z nami. Border pierwszy raz w górach. Dużo ma energii, to dobrze, chociaż nic nie żre. Przerwa na flapjacka, troszkę cukru trzeba przyjąć. Wydawało mi się to prostsze, jak byliśmy tu 5 lat temu, ale to było po pierwsze 5 lat temu, a po drugie przyjechaliśmy tutaj prosto z Kanady, gdzie byliśmy dobrze zaprawieni po kanadyjskich Rocky, które możemy wam śmiało polecić, bo są super górami. A tutaj mamy na naszej przerwie taki fajny widok z Nowodeska. 2 godziny drogi za nami, właśnie przeszliśmy koło wodospadu, zaczął się płaski teren, zdecydowanie się idzie lepiej, schody ciężkie, naprawdę ciężkie, no ale powoli dajemy radę, teraz wiemy, że będzie troszkę płasko, no a później znowu mocno do góry i wielkie kamienie, po których nie najlepiej się idzie, delikatnie zaczęło mrzyć, ale to jest część tego sportu, polecamy wędrówki górskie każdemu, jest ciężko, ale to co się zobaczy z góry jest bezcenne. Krótka przerwa na Budweiserka. Z takim widokiem wszystko smakuje 3 razy lepiej. Budweiser smakował jak bourbon. Zostało nam 250 metrów. Zaczynamy atak szczytowy. Od razu zaczęło wiać i zaczęły się pieprzone schody. Tam mamy Aśkę z Borderinho. Gonię ich. No i proszę Państwa, jak na razie wygląda to tak. Tam będziemy szli wśród tych kamieni. Została nam godzinka. Ale widok jest przepiękny. Jakąś chwilkę temu spotkaliśmy pana, który oznajmił nam, że na górze jest kupa śniegu i podobno blokuje szlak. Część ludzi zawraca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Znajdujemy się na 1,50 km nad poziom morza. I zostało nam 300 do szczytu. Nie jest łatwo. No to powiem wam, że takiego śniegu to się nie spodziewałem normalnie. Nieźle, nieźle. Jedni zjeżdżają w dół, drudzy schodzą. Można robić co się chce, punktacja jest dowolna, ważne żeby przetrwać. Szok, szok. No i proszę Państwa, mamy to. Jesteśmy na szczycie. Ja ogólnie nie żyję. Nie wiem dlaczego. Borderek ma się w miarę dobrze. Aśka też, jest pełno śniegu normalnie. Masakra. Za mną jest taka wyrwa, że truchiełko to by spadało jak szalone. Jest pięknie, ale nie mam siły. 1340 metrów. Wyżej Wielkiej Brytanii być nie może. Spadamy po piachu, czyli się zimna. Spadamy stąd, bo piździ na maksa. Tak na szybkości, tutaj jest schronisko. Jakby was złapało deszcz albo burza. Są takie boksy, żeby się troszkę słonić od wiatru.
No i oczywiście tutaj stożek. Praca w korpo nie jest dla mnie, w UK nie mógłbym być wyżej. Ben Nevis na Szkocji z flagą polską na szczycie. Myślałem inaczej i Blueberry OG z widokiem na lochy, ja to nazywam chill. Dziobek, jak się jechało? No super, ogólnie jestem uzależniona już od adrenaliny, jechało się świetnie, mogłam mieć coś śliższego, no bo jednak plecak mnie trochę blokował, ale świetna zabawa. Jakbym nie miała przemoczonych butów, pełnych śniegu, zmarzniętego borderka i zmęczonego męża, to jeszcze bym pozjeżdżała. Siema, z tej strony Hazy, właśnie zdobyłam swój pierwszy szczyt, kocham góry, jestem uzależniona od gór, od chodzenia po śniegu i kocham moich państwa, że mnie tu wzięli. Trochę jestem zmęczona, spierdamy. No i w końcu to, co tygryski lubią najbardziej w górach, czyli schodzenie. Pozdrawiam Marcina. Wow. Pozdrawiamy Marcina, który uwielbia schodzić. Jednak tutaj na tej górze, jak sami widzieliście, schodzenie jest bardzo specyficzne. Drogi cały czas są wyścielone drobnymi kamyczkami, które cały czas się zsuwają i trzeba uważać. Widoczek praktycznie taki sam jak wcześniej, bo wracamy tą samą drogą. Raczej już nic ciekawego się nie wydarzy. Prawdopodobnie widzimy się na dole. Strasznie fajnie się tutaj idzie, bo cały czas słychać taki fajny szum wodospadu w tle i to tak relaksuje. Jesteśmy już na kempingu, uzupełniamy płyny. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Co prawda to były tylko dla Aśki pierwsze koty. Byłem w tym roku w górach. Poszliśmy z moim przyjacielem Rafałem, którego serdecznie pozdrawiam. Poszliśmy na Babę Górę, na wschód słońca. Możecie zobaczyć, jak to pięknie wyglądało. No i czas na relaks. Mamy jeszcze jedną jutro fajną rzecz do zobaczenia i będziemy powoli wracać do Birmingham. No niestety chyba ktoś potrzebował pomocy. Hazy jest wam mega wdzięczna, że nas wspieracie na kanale i specjalnie dla was zrobi jeden trik. Piszcie w komentarzach, jaki chcecie zobaczyć. Macie na to 10 sekund. Najwyżej ocenianym komentarzem było, żeby Hazy obróciła się wokół własnej osi, także specjalnie dla was. Hazy, obróć się jeszcze raz. Super! Dzięki za aktywność! Hazy, łap! Dzień dobry, proszę Państwa. Kolejny dzień naszej szkockiej przygody. Śniadanko jest. Wstaliśmy niedawno, ogarnęliśmy cały nasz obóz i powoli będziemy się zbierać. Camping oceniamy na 4,5. Jest naprawdę wypasiony, ma wszystko, ciepłą wodę, sanitariaty, pralnie, sklepy, bary i tak dalej. Dlaczego 4,5? Bo jest o ciupinkę drogi. Cena jest od 12 funtów za dorosłą osobę. Tak jak wspominałem, właśnie się zbieramy i ruszamy do Glencoe. Jest to wąwóz, gdzie naprawdę będzie bajecznie. Także zostańcie z nami, zapraszamy na kolejny dzień naszej szkockiej przygody. Zrobiłem Bartoszkowi kawę, żeby się obudził i do nas na portfelu. Taką mocną. Patrzcie się, jakie tutaj na miejscu pieką wspaniałe chlebki. Tada! Super! Fajnie, że mamy hubusik. Pachnie chlebusiem na zakwasie. Woda się ugotowała. O, dziękuję, żonka.
To wasze zdrowie. Cieplutka kawka z takim widokiem. Czy może być piękniej? Jeszcze taka ciekawostka odnośnie Szkocji. Szkocja używa funtów jako swojej waluty, ale są to troszkę inne funty niż te angielskie. Oczywiście można je używać w Anglii, tak samo angielskich można używać w Szkocji, ale one są troszkę inne, troszkę ciekawsze. Na przykład piątka ma tutaj jakiegoś ziomeczka z przodu, a z tyłu ma ryby. A dyszka ma tutaj z przodu jakąś panią, a z tyłu wydry. Co powoduje, że są bardzo unikatowe i bardzo fajne. Podobają mi się dużo bardziej niż te angielskie. Dojechaliśmy już na Glencoe. Ja mam dzisiaj dzień przywilejów. Bartek idzie z Piechorem na spacer, a ja tutaj mam bilet na kolejkę krzesełkową. Kolejka krzesełkowa ma swój start w Glencoe Mountain Resort. Cena takiego biletu to 15 funtów. Mam nadzieję, że widoczki z góry będą piękne. Wypasik, patrzcie się jak fajnie z góry. Szkoda, że nie można zabrać Piechora. I Bartek nie może się ze mną przejechać, ale to nic, i tak jest fajnie. Ogólnie kolejka jest pusta. Jestem tutaj tylko ja, nie ma nikogo. Mniej się spinam, jak coś nakrywam dla was, bo nikt na mnie nie patrzy. No i jesteśmy na górze. Okej. Walk that way, nothing to it. We send most people up there. It's about 15 minutes walk, but 15 minutes, yeah? you might not get a view. The cloud might come in, and Yeah, true. so if you can't be bothered, it's fine. You know? Okie dokie. But you're free. You can do whatever you want. Okie dokie, I'll just have a look around. Right, no worries. Thank you. Jedna rzecz, którą mój mąż Bartosz zawsze wszystkim powtarza i mi nie powiedział, że jak wjedę kolejką na górę, to mogą mi się przydać górskie buty, lepsza kurtka, no bo tu też jest mały hiking. Wchodzi się na tą górę za mną. O, tutaj właśnie. Pan powiedział, że z wyciągu idzie się tylko 15 minut. Moje nowe buty i tak wyglądają już jakby miały z rok. Co mi szkodzi, nie? Bylebym się nie zabiła. Będąc w Szkocji, nie sposób pominąć miejsce o nazwie Glencoe, czyli tenże piękny wąwóz, który został wyrzeźbiony wskutek erupcji superwulkanu, jak i dalszych zlodowaceń. Mamy tutaj mnóstwo wędrówek, wąwóz można zwiedzać na przeróżne sposoby, można go po prostu przejechać, ciesząc się widokami z samochodu. Można zatrzymywać się na parkingach przy punktach widokowych, gdzie są naprawdę wspaniałe widoczki na niezłe miejscówki. Można wybrać się na różne hikingi, jest tu naprawdę sporo szlaków. No po prostu miejsce jest przewspaniałe i czy mi przeszkadza ta szkocka pogoda? To jest po prostu taki szkocki urok i brakowałoby nam tego. Glencoe słynie również z tego, że przyciągnął tutaj wielu filmowców. W tym miejscu zostały nakręcone sceny do filmu Harry Potter i Więzień z Azkabanu, jak i Skyfall ze słynnym Jamesem Bondem.
No i z tego miejsca będziemy się z Wami żegnać. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał, proszę Państwa. Szkocja jest piękna. Tak jak wspominałem, jakbym miał ocenić tylko jednym słowem Szkocję, byłaby to wolność, czyli jak Braveheart, freedom! Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszamy do subskrypcji, lajków, komentarzy. Do zobaczenia następnym razem.